Cześć, witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować Olympusa OM40 program. Historia lustrzanek Olympusa rozpoczęła się w roku 1972 od rewelacyjnego modelu M1. Tak się nazywał M1, ale że za bardzo kojarzył się z Leiką M. W związku z tym Olympus musiał zmienić nazwę na OM1, ale co nie zmieniło faktu, że sam aparat, jak się go weźmie do ręki, to ma się takie skojarzenia z Leiką, że to jejku, szkoda, że go Leica nie zrobiła. Nie, dobrze, że Olympus zrobił. Tak świetny, bardzo dobry aparat. 7 lat później, w 1979 roku, Olympus postanowił, że wyda aparat dla takich normalnych ludzi, bo OM1 nie był tani, nie był. Dla takich bardziej przystępny. I wtedy wypuściła Olympusa OM10. Aparat, który ma dostępność wszystkich obiektywów Olympusa. Jest jak tamten, mały, lekki, zgrabny, fajny. Ma trochę słabszy wizjer, ale to tylko trochę. Ma dostępne nawet silniki, można mu podpinać. Ma jedną podstawową wadę, pracuje w trybie priorytetu przysłony wyłącznie. Czyli ustawiamy przysłonę, odbiera tego czas, robimy zdjęcie i już. Były adaptery manualne do tego zamocowania na nim, ale i tak mimo tej wady Olympus OM10 sprzedało się bardzo dobrze, ponieważ miało się dostęp do bardzo dobrych, czasami nawet genialnych obiektywów Olympusa. Dlatego bardzo szybko aparat został zmodernizowany. W 1983 wyszedł Olympus OM20. Taki sam. On się praktycznie niczym nie różni od OM10, oprócz tego, że możesz mu włączyć tryb auto, a możesz mu włączyć tryb manual. No i w trybie manualnym ma tak samo tutaj dla użytkowników Olympusa bardzo wygodny pieśń ustawienia czasów. W związku z tym aparat jest naprawdę fajny i sprzedawał się bardzo dobrze. Zresztą sam lubię swojego OM20. Oprócz OM20 powstał wtedy jeszcze OM30, ale to była taka ślepa droga w fotografii. OM30 był takim pierwszym autofokusem Olympusa. Zapomnijmy, przynajmniej na chwileczkę o nim zapomnijmy. Natomiast w roku 1985 Olympus postanowił zmodernizować swoją serię dwucyfrową, wypuszczając OM40. Aparat, który miał być tym najlepszym amatorskim aparatem. Aparat, który miał być nie gorszy, miał być uzupełnieniem do wtedy takiego hitowego Olympusa OM4, chociaż prawdę mówiąc to moim zdaniem inspiracją do OM40 był wypuszczony rok wcześniej OM2 SP. OM2, tu mam OM2 wersję N, powiem, mój ulubiony aparat. Jakbym miał dzisiaj powiedzieć, zostaw mi jeden aparat, to by został moim jedynym aparatem. Jakbym miał wybierać tylko w bezludną wyspie jeden aparat, zabrałbym tego, Olympusa OM2. Natomiast oni, patrząc na tego Olympusa OM2 SP, Olympus OM2 SP uważany jest przez wielu za najlepszy aparat. Nie miałem. Jest możliwe, że zdradziłbym swojego, gdybym dostał OM2 SP. SP od tego, że ma Spotmatic, czyli pomiar punktowy. Przełączamy i możemy wtedy mierzyć punktowo pomiar światła z centrum kadru. I mniej więcej coś inspirowanego na podstawie tego SP zostało wstawione w Olympusa OM40. Tu jest ESP, czyli elektroniczny. To nigdzie nie ma, że to jest pomiar punktowy. Wszędzie jest napisane, że to jest strefowy pomiar. Ale moim zdaniem to jest praktycznie inteligentny pomiar punktowy. Działa właśnie tak, jak powinien działać inteligentny pomiar punktowy. Ale może jeszcze nie, pomiarem to na końcu. Co jeszcze wyróżniało OM40 spośród innych Olympusów z tego momentu, czyli dlaczego był lepszy od OM20? Dołożyli do niego oprócz tego, co miał OM20, poza tym to on się prawie od niego niczym nie różni. Dołożyli mu oprócz tego, że miał tryb manualny, tryb automatyczny, tryb P. Bardziej automatyczny. P. Profesjonalnie automatyczny. Bo auto było już zajęte, nazwa auto już była ugruntowana w jednym, w drugim aparacie jest auto, co oznacza półautomatyczny tryb, więc musieli jakoś z tego wybrnąć, umieszczając tylko P i tryb całkowicie automatyczny, czyli aparat przełączam go w P i aparat sam sobie dobiera czas i przysłonę. Czas
W migawce to tutaj jest, jeśli wybieram ręcznie od 1 sekundy do 1/1000 części sekundy, ale jeśli wybieram automatycznie od 2 sekund do 1/1000 części sekundy i wybieram sobie sam przysłonę. Znaczy sam przysłonę to nie jest do końca prawda. Ponieważ jest napisane, że wow, ale ja ten tryb P mam wpływ, mogę mu pokazać, jaką przysłonę ma wybrać maksymalnie. Czyli jeśli ustawię mu tutaj na przykład 5,6 na obiektywie, to on nie może wybrać przysłony wyższe od 5,6, czyli w tym wypadku od 1,8 do 5,6 może wybrać. Znaczy, moim zdaniem to wyszło im niechcący, dlatego że no, jak tu zrobić, żeby on wybierał przysłony inne niż są ustawione na obiektywie. I później marketing powiedział, to my, tą drobną wadę, że użytkownik musi sam przełączyć na 16, żeby mieć pełen zakres, przekujemy w chwyt marketingowy, że ty masz wpływ na to P. Tak moim zdaniem wyszło, natomiast chcąc używać pełni tej automatyki, powinieneś przełączyć to na 16, bo wtedy aparat może używać wszystkich przysłoń, czy na najwyższą przysłonę. Wszystkich przysłon od początku do końca. 16. Znaczy nie, 16, bo większość Olympusy miały 16, tylko któreś miały 22 późniejsze. Ten też, to jest 1,5. Bardzo fajny obiektyw. Światem 1,5 też ma 16, czy tak samo na 16 przełączamy. Jest to w sumie, wiele osób się zastanawia, czym się różni P od A. Prosta różnica. W auto ustawiasz przysłonę, o której on nie może nic zrobić. On dokładnie do tej przysłony dobierze czas. A w trybie P on dobierze, jeśli ustawimy na 16, i jakąś przysłonę i jakiś czas. Oczywiście o czasie cię poinformuje, o przysłonie nie. Zresztą tak samo jak w trybie manualnym. W trybie manualnym działa w zasadzie, że ustawiam mu przysłonę, ustawiam czas, patrzę w obiektyw, on mi pokazuje, jaki on by proponował czas, ale nie pokazuje mi, jaki ja ustawiłem, więc ja muszę opuścić, ustawić czas, sprawdzić, aha, bo on ustawił ten. To jest tak, że moim prywatnym zdaniem tryb manualny w nim jest niewygodny. Tryb ten P automatyczny jest wygodny, ale ja nigdy nie wiem, jaka jest przysłona. Co mnie osobiście lekko denerwuje, bo ja mimo wszystko lubię mieć panowanie nad tym zdjęciem. A między innymi wiedza na temat przysłony jest tym takim panowaniem nad zdjęciem. W związku z tym ja go używałem w trybie standardowym, tak jakbym to miał 20, czyli OM20, czy tak jakbym miał swojego OM2 w trybie priorytetu przysłony, czy ustawiałem mu przysłonę, on dobierał mi czas do tego, ja się mogłem na to zgodzić albo nie, mogłem skorygować, tu mam korekcję ekspozycji, a propos korekcji ekspozycji, aparat możemy ustawić mu ISO, czyli czułość filmu, do 32 nawet bodajże, jeśli dobrze pamiętam, do 3200. Do 3200 czułości lub na czytanie kodów DX. On potrafi czytać kody DX, ale jak go przestawię na DX-y, to nie mam korekcji ekspozycji. Tak bez sensu. W związku z tym, mimo tego, że mogę ustawić go na DX, zawsze ustawiałem go na ręcznie na 100 czy 200 i mogłem wtedy sobie skorygować ekspozycję. Co jest moim zdaniem przydatne. Zwłaszcza, że aparat nie ma blokady ekspozycji. Ja kocham blokadę ekspozycji. Naciskam spust, on mi blokuje, przeciągam, robię zdjęcie i nie potrzebne mi jest żadne wymyślanie i nic innego. A propos wymyślania, on ma ten ESP. Ja większość zdjęć jako człowiek, który przyzwyczajony jest, fotograf, do widzenia pomiarem centralnie ważonym, który używam od x lat, który używam w swojej cyfrowej lustrzance, też mam pomiar centralnie ważony, ja po prostu widzę światło pomiarem centralnie ważonym. I jakieś wymysły typu matrycowe mogą być, okej, ja się na to zgadzam, nawet jeśli ja chcę zrobić twórcze zdjęcie, czy ja chcę nad tym panować, to ja używam centralnie ważonego. W nim przełączyłem, przyznam się uczciwie, kilka razy na ESP. To zdjęcie, tą bramę jasną, to zdjęcie zrobiłem właśnie na ESP, po to, żeby zobaczyć, jak on to sam naświetli, bo ja bym to skorygował, po to, żeby tam w bramie w środku wyciągnąć cienie, czyli to, co jest ciemniejsze, a żeby mnie biała obwódka dookoła, ten mur nie zmylił. Jego nie zmylił, bo to ESP działa w tej zasadzie, że on mierzy pomiar z całości, znaczy to jest tak, że on to ESP używa wtedy, kiedy chce. Jak go włączysz, to nie znaczy, że on go będzie używał. On zmierzy scenę i powie, tu się nic nie dzieje, używamy normalnie, robimy zdjęcie, lecimy jakby było.
Natomiast jeśli uważa, że są za duże kontrasty między środkiem a bokiem, to on zaczyna myśleć nad tymi kontrastami. I jeśli trzeba, że boki są dużo jaśniejsze, albo jakiś punkt jasny się pojawił, to on te punkty odrzuca i uwypukla to, co jest w środku. A odwrotnie przy bramie o tej ciemnej, w momencie, kiedy on uznał, że dookoła jest za ciemno, a środek jest za jasny, to on odrzucił światło z zewnątrz i zrobił środka. I jak widać, to jest drugi przykład ESP, w którym go użyłem i który wygląda dobrze. Natomiast gdybym użył na przykład przy tym zdjęciu ESP, to też bym miał dobrze naświetloną tą ścianę zewnętrzną. A że ja popatrzyłem, że miałem go włączonego domyślnie na ten pomiar centralnie ważony. Tak, to jest taki centralnie ważony, to jest taki sam pomiar jak dokładnie ten sam algorytm, znaczy pomiar światła, jaki znajduje się w Olympusie OM2. W związku z tym, do którego jestem przyzwyczajony, więc ja mówię, dobrze, będzie fajnie i co? I ściana budynku w centrum jest za ciemna moim zdaniem. Ja wiem, to można skorygować w postprodukcji na komputerze, ale po co? Jak można zrobić właściwe zdjęcie, dobrze naświetlone. I on by to zrobił. Po to jest ten aparat zrobiony dla amatora, po to, żeby on mógł dobrze, zwłaszcza w programie P i włączonym ESP, gwarantuje, że 99% zdjęć będziesz miał dobrze naświetlonych. Gwarantuję to. Po prostu jest to pewniakiem. Co jeszcze mamy w aparacie? Samowyzwalacz. A propos samowyzwalacza, tu jest samowyzwalacz z przodu. W momencie, kiedy go naciągnę i nacisnę, pierwszą rzeczą, która się dzieje w momencie, kiedy nacisnąłem spust, on podnosi lustro. Puf. Czyli ma taką ukrytą funkcję podnoszenia lustra, bo w tej chwili ma... Mruga? Mruga. Tu mruga. On ma funkcję wstępnego podnoszenia lustra. Podniósł lustro w momencie, kiedy jest samowyzwalacz. To jest wygodne, aczkolwiek ja wolę tą lustro tak jak w Olympusach tych jednocyfrowych, gdzie ja sobie sam podnoszę lustro, bo mogę na przykład wężyk podpiąć mu i wtedy podnieść lustra. W nim się nie da tej funkcji zrobić. Z funkcji ciekawych, jakie on jeszcze ma, to czytałem instrukcję obsługi. Znaczy, to nie jest jego funkcja, bo wiele aparatów ma instrukcję obsługi i w instrukcji obsługi znalazłem coś, co mnie zaskoczyło, że on ma wielokrotną ekspozycję. I tak czytam i mówię, nie no, przesadzili lekko. Wiecie, jak on ma wielokrotną ekspozycję? Robimy zdjęcie. Przełączę go na manual, żeby mi nie mierzył światła tutaj. O, przepraszam. Można wyłączyć samowyzwalacz. Zrobiłem szybkie zdjęcie. Następnie korbką leciutko zwijam film, żeby go naciągnąć. Następnie trzymając korbkę naciskam przycisk od zwijania powrotnego w korbkę, żeby się nie ruszyła. Ja to próbowałem. O! I teraz przewijam film. O! I w ten sposób, jeśli trzymałem to L, czyli zwijanie powrotne, to on nie przewinął filmu, ponieważ rolka była odpięta i nie mógł jej przewijać. Tu trzymałem, żeby mimo wszystko jednak nie pociągnął negatywu. I w tej chwili mniej więcej piszą, że on powinien w miarę być klatka na klatkę. Mogę wykonać następne zdjęcie. I w instrukcji piszą i przewiń następne, odstrzel je na ciemno, bo to następne zdjęcie może być niepełne, naciągnięte. Więc odstrzel na ciemno. Następne zdjęcie i w ten sposób możesz robić sobie wielokrotną ekspozycję. I klatki przy licznik przy wielokrotnej ekspozycji działa cały czas. W związku z tym, jeśli zrobisz kilka zdjęć takich wielokrotnej ekspozycji, to się zdziwisz, bo jejku, 45, a ja jeszcze robię zdjęcia na 36-klatkowym filmie. Znaczy, uczciwie, mogliby sobie to w instrukcji darować, ponieważ jest to taka partyzancka, a jak nie wiedzieli jak, to niech sobie wezmą Pentaxa LX. Znaczy nie, ja wiem, to tylko Pentax, a tu mamy Olympusa. No, znaczy, aparat sam sobie miał zapewnić Ci bardzo dobrą jakość zdjęć, także to było w zasadzie, to słuchaj, to ja będę robił zdjęcia, a tylko masz szukać motywów i błyszczeć. Znaczy z tym błyszczeniem to jest tak nie do końca, ponieważ aparat był robiony tylko w czarnym kolorze. Nie było w wersji srebrnej, gdzie jak go porównamy z OM20, które one są
przepraszam, nie ten, to był dwójka, LM20, to one są prawie identyczne, a no dużo lepiej prezentuje się ten srebrny. Mimo że czarne są profesjonalne, to ten srebrny się prezentuje lepiej, ładniejszy. Zresztą poleciałem dzisiaj do Doroty, mówię, ty słuchaj, który z nich jest ładniejszy? O ten. Pokazał oczywiście M20. To, że jest czarny, to nikt się go nie czepia. Natomiast to, że ma okleiny gumowe, takie guma typu guma, która jest błyszcząca, która się, znaczy moim się nie klei, na którą narzekają, że się klei, która się takim białym nalotem pokrywa, która wygląda jakby zawsze była brudna, jakby zawsze na nim były odciski, dużo negatywów zyska, natomiast w sumie ona się trzyma dobrze, ale ja nie narzekam. To też się trzyma dobrze aparat M20. Także czy to było sensowne? Nie wiem. Miałem o zwijaniu coś filmu powiedzieć. Nie ma żadnego systemu zwijania filmu założonego. Kontrola baterii, czas B, standardowo w wszystkich Olympusach, podgląd głębi ostrości znajdujący się na obiektywie, ale to normalne. I to wszystko. Możliwość podpięcia silnika 3,5 klatki na sekundę najszybciej. Dwie baterie SL44 do niego wchodzą. I co jeszcze można powiedzieć? Współpraca z lampami błyskowymi. I to co jeszcze oczywiście nie powiedziałem. Trzeba pamiętać o tym, że aparat mierzy światło jak Olympus OM2. To znaczy, że to co widzisz w wizjerze jest tylko takim pokazaniem Ci, jaka będzie szacunkowy pomiar światła. Czy jak będzie to wyglądało. Prawdziwy pomiar światła odbywa się w momencie, kiedy odbija mi się światło od filmu. I w tym momencie on mierzy naprawdę światło. W związku z tym, to, że Ty widzisz tutaj na przykład 1/500, to nie jest do końca tak, ponieważ aparat może skorygować to jeszcze w trakcie już robienia zdjęcia i naświetlić Ci z 1/250. To jest tak, że on Cię o tym nie poinformuje, bo nie masz takiej informacji, natomiast tak zrobi. I to jest napisane w instrukcji, że on może takie coś o 1V, ale na pewno zdjęcie będzie właściwie naświetlone. Bo to, co on skoryguje, to będzie właściwie naświetlone. System pomiaru do lamp błyskowych z tym klasycznym. Podniosę, będzie widać? Nie będzie widać. Musiałbym zawiesić migawkę, żeby było widać, jak wygląda do odbicia do... Wyjąłem baterię. To jest migawka elektroniczna. Bez baterii zdjęć nie robi. O, w tej chwili właśnie wisi i w tej chwili w środku widzimy, musiałem zaświecić, wzorek do ustawienia światła. Widać bardzo ładnie wzorek. Ja go zawiesiłem oczywiście, to nie jest żaden problem. Wkładamy baterię i odwiesi się, od razu będzie słychać, jak się odwiesi. Często osoby właśnie mówią o tym, że aparat jest popsuty, ponieważ nijak nie działa. O, było słychać, jak właśnie przeskoczyła migawka, czyli zrobiła zdjęcie. Założymy mu dwie SL44. A propos tego aparatu jeszcze OM40, to co się rzuca w oczy i co część osób denerwuje, brak pozycji wyłączony. Nie ma pozycji wyłączony. Po co pozycja wyłączona, skoro ma być aparat dla osoby, która używa go cały czas? Mamy pozycję P, auto i manual. W jakiej go zostawić? Obojętne. Po 60 sekundach aparat przychodzi w stan uśpienia i dopiero naciśnięcie spustu go obudzi. W związku z tym część narzeka na to, że on zużywa prąd. To tak, trzeba go po prostu przechowywać w miejscu takim, żeby nie można było nacisnąć spustu. Błąd? Nie ma blokady spustu. Gdyby była blokada spustu, to już by nie było żadnego problemu z nim że nam... no to niestety... Brakuje w nim tego. Ale to nie musi być aparat bez wad. Dlaczego ma być bez wad? Wystarczy to, że robi dobre zdjęcia. To, że robi dobre zdjęcia, to wiadomo. Światłomierz jest naprawdę bardzo dobry. Szybki. Dostęp do obiektywów jest bardzo dobry, czyli bardzo dobre obiektywy. To nie może robić złych zdjęć. A jeśli chcesz robić je w automacie, możesz używać albo programu, albo tak jak ja proponuję używać go w półautomacie. Oczywiście wtedy możesz robić OM20, ale ten ma ESP, który jest ciekawym sposobem pomiaru światła i wartym używania. OM40 naprawdę bardzo dobry aparat, którym można cieszyć się z systemu OM, mając tańszy.
prostszy aparat w używaniu, a wcale nie gorsze zdobyć zdjęcia jak OM2 czy OM4, OM3, OM3 nie robiłem, OM4 robiłem zdjęcia, także nie ma różnicy, jeśli chcesz wejść w system Olympusa, OM40 jest dobrym aparatem, także polecam aparat. Do tego, żeby robić dobre zdjęcia, jest to dobry aparat. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć i do zobaczenia. Cześć.